Siema, witam, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Dzisiaj X-Small, staruszek. Pokażę Wam, jak wygląda diagnostyka ekspresu od początku. Jedną rzecz już zrobiłem, także Saeco X-Small SUP 033R, ile dobrze pamiętam. Tak, SUP 033R. Fajny ekspres. Staruszek, taka bańka. Moim zdaniem bardzo fajna maszyna, malutka, nieprodukowana już. Klient oddał ten... Coś mi tu lata. Klient oddał ten ekspres z taką sterką, że przecieka i że jest pełno wody w fusach. Jak podejść do takiego ekspresu? Pierwsze co, i to jest rzecz, którą już wykonałem, to jest odkamienić ten ekspres. I to takim dosyć silnym odkamieniaczem, oczywiście to są warunki serwisowe. Używając zbyt mocnego środka odkamieniającego, no ryzykujemy, że coś się wydarzy, no ale to jakby na serwisie mamy to sprawdzić, także troszeczkę mocniejsze stężenie niż zwykle. Odkamienianie ten ekspres ma manualne, czyli po prostu nalewamy sobie odkamieniacza do pojemnika na wodę, tutaj. No i przelewamy tak po trochu. Może nawet Wam pokażę, co prawda tu już jest woda, bo to odkamienianie on przeszedł. Przelewamy filiżankę. On się odpowietrza teraz, bo się woda skończyła. Zostawiamy na 5 minut, znowu filiżankę. Teraz się nagrzewa. No i tak do końca zbiornika, potem przelewamy cały zbiornik czystą wodą, żeby pozbyć się odkamieniacza. To jakby jasne, to jest manualne odkamienianie, to ten typ tak ma. No i co, słuchajcie, jak go odkamieniliśmy, to trzeba zrobić kawę. Kawę już mam wsypaną. Ogniem. I patrzymy, co się dzieje. Mieli, to już wiemy. Zapowiada się, że będzie ok. No i już widać, że tu strasznie powoli ta kawa leci. Ja obstawiam, że jest zapchana wylewka, ale to wiem już z doświadczenia. Bo widzicie, to się rozpędza, ale jak zatrzymamy tą kawę, o, zresztą widzicie, przelewa się już górą. I siłą rzeczy, jak w tym modelu, w większości zresztą modeli Saeco, ta wylewka jest zapchana, to ta kawa się cofnie górą. Widzicie, ona jeszcze leci i jeszcze będzie lecieć. Można sobie czymś stuknąć, tylko delikatnie. Widać, że leci taka trochę kawa, trochę syf. Niech to sobie spłynie. Więc już na bank wiemy, diagnostyka pokazuje nam, że problem jest w wylewce. Wypnijmy go z prądu. Pozabierajmy wszystkie przeszkadzacze z pola zasięgu moich rąk, żeby czegoś nie trącić. Chwila z wichurą. Wyciągamy tackę na pobocze. Fusy. Nie ma tragedii, słuchajcie. No ale po odkamienianiu mogło się poprawić. Tu jest nawet nieźle. Zaparzacz. No, widzicie, wypiąłem zaparzacz, jeszcze leci. No zaparzacz, dbany jest ten ekspres, to widać. Uszczelka, widzicie, ona już spuchła. Bo ona za bardzo tu poza obrys wystaje. To już też, no jest spłaszczona, jest zniszczona, jest zużyta. Ale poza tym sprawdzamy, czy tu jest sucho, czy nie przepuszcza, a nie przepuszcza. Poza tym wszystko wygląda git. Na bank mamy problem z wylewką. Więc co? Rozbierzmy go. Tu mam śrubkę, kręt krzyżakowy, ale płaskim też pójdzie, nie ma paniki. Wyciągamy tą kratkę, która tu kręci kawą w młynku. I tu mamy 3 wkręty. Pokażę Wam. O, tak, z wodą przechyl. Zmęczony jestem, słuchajcie. Nic się nie wydarzyło. Troszkę się polało, ale to dosłownie kropelka. Przetrzyjmy.
żeby nie było tutaj za mokro, a przy okazji się biurko umyję, słuchajcie. Są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to się mówi. To teraz wam mogę pokazać te 3 wkręty, które tu widzicie. Trzeba odkręcić, żeby zdjąć tą kopułę młyna. No to let's do it. Let's do it. Jak mawiają górale. Jedna, druga, trzecia. Ściągamy. O, coś tu jest połamane nawet. Coś tu się urwało, ale to drobiazg szczegół, nic się nie wydarzyło. Musiało być pęknięte, no bo ja tu nic nie zrobiłem takiego, co by mogło to spowodować. To mamy. Musimy ściągnąć dyszę. No i co? I chyba jesteśmy w domu. Podważamy do góry. Ach, jeszcze to musimy ściągnąć, właśnie. Tutaj ta osłonka schodzi. Nigdy nie pamiętam jak. Lepiej tego nie robić śrubokrętem, bo poniszczymy plastiki. Więc zróbmy to plastikiem. O, nawet nie trzeba używać plastiku. Jeno paluchów. I teraz, uważając, żeby tego kółka tutaj nie gibać za bardzo na tej dyszy, żeby wam nie pękło. Tutaj może się pojawić pęknięcie. Ach, kurna, człowiek. Mówię, zmęczony jestem. Jeszcze tu są 2 wkręty. Jeden jest tu schowany. No i drugi analogicznie z tej strony. Tu często jest przeżarty. Ten chyba jest przeżarty. Bardzo często tutaj jest rzeźnia, bo tu jest woda, tu paruje. I ten wkręt po tylu latach, a ile lat ma ten ekspres, to się dowiemy, jak zobaczymy pompę. Po wielu latach, no tam pracuje woda, tak? Więc robi robotę, wyżera. Dlatego tu nie będę podjeżdżał wkrętarą, tylko wezmę sobie, to już chyba kiedyś wam pokazywałem, mam takie bity do zadań specjalnych fajnej firmy, chyba brytyjskiej, tak, UK, kilka. Jak złapię ostrość, to może zobaczycie. Kupiłem to w TK Maxie. Tam można czasami fajne rzeczy wyłapać. I to nie to, że one są jakieś super ekstra hiper, chyba 60 zł kosztowały, tylko ja ich używam tylko właśnie do takich zadań pod tytułem zardzewiałe wkręty, już obrypane trochę wkręty, śrubki. No bo wiadomo, no tak jak bita używam, powiedzmy, no spójrz, no to zły przykład, bo to stary śrubokręt, ale jak używam bitów na co dzień, nie wiem czy to zobaczycie, może tu przy Saeco, no to widać, że on jest obrypany, nie? No zużywa się, no normalne. Na narzędziach nie warto oszczędzać, nie mówię, że od razu trzeba kupować ze złota, ale coś co wam przynosi pieniądze musi być porządne, bo to słuchajcie, nie ma nic gorszego niż pieprzyć się kurna z dziadowskimi narzędziami. No i teraz co? Teraz musimy sobie tu podejść. Trochę mam za długi ten śrubokręt, ale zobaczmy czy ten bit w ogóle łapie. Można go położyć się tak fajnie. Wańka wstańka. Wyprzedzam pytania, nic się tu nie porysuje. Jeszcze woda z niego wypływa, no życie. Jak rozlałeś. Idzie. Idzie, zaraz zobaczcie jak ten wkręt wygląda. Jeszcze nie ma tragedii, ale on już tu na bank nie wróci. Bo no jest zeżarty i to całkowicie prawie. Zaraz wam to pokażę, żeby łeb było widać. A nie ma jeszcze takiej tragedii, no ale nie wróci. Wymieniajmy takie wkręty, słuchajcie, bo no czy my za rok, 2, 3, 5 czy inny serwis mi się z tym potem nie pieprzy, no słuchajcie, no zardzewiałe rzeczy się wymienia. Zasada prosta. Dobra. Ponieważ o te bity dbam, o których mówiłem, to on tu od razu nam wraca na swoje miejsce. Żeby nie zginął.
No i mamy to odkręcone, słuchajcie. Więc teraz, tak jak mówiłem, uważamy na to. Ściągamy. Delikatnie tutaj, to się wysuwa. I jesteśmy w środku. Kotku. Flint. Pozdrawiam, jeśli mnie ktoś z Flinta ogląda. Nowolipki. Znam, współpracuję, korzystam czasami. Why not? Co my tu widzimy? Poza tym, że nadal tu jest mokro. No widzimy wnętrze ekspresu. Tu jest wylewka, którą zaraz wyciągniemy. Ona jest tam wpinana. Z reguły da się to wyciągnąć w ten sposób. Widzicie? Ona jest tam wpięta na 3 takie zatrzaski. O, jeden, drugi, trzeci. Na wcisk. Prosta konstrukcja, fajna konstrukcja. No, tą wylewkę musimy wyczyścić, no bo widzieliście, co to tam się działo. O, nawet widać. Słuchajcie, pokażę wam. Tylko muszę tutaj sprzed kamery zabrać parę rzeczy. Widać po wężyku. Mam nadzieję, że nam tu wyostrzy na ten wężyk. 2 o-ringi. Jeden o-ring, drugi o-ring. I na szczycie tego o-ringu jest błocko. I ten wężyk też widzicie jest czarny. Ściągamy te 2 o-ringi, one idą oczywiście do wymiany. To będzie główny problem tego ekspresu, bo on po odkamienianiu ożył. No ale diagnozujemy gościa dalej, tak? Czyli trochę w dół. Ja zaraz pójdę tą wylewkę umyć, no bo tutaj nie będę jej mył, bo nie ma warunków. Ściągamy sobie ten bok, czyli tu wkręt. Trochę bliżej na ekspres może. Ten wkręt wykręcamy. On jest na podkładce. Nie trzeba go do końca wykręcać, ale ja to zrobię. Tu dołem nic nie ma z tego co pamiętam. Teraz słuchajcie, ten i ten, ponieważ to jest jeden element. Te 2 wkręcioki też idą out. I chyba on ma jeszcze, tak dobrze pamiętałem, tutaj wkręt. Może trafię, tak żebyście ich wy widzieli. No weź. Mamy to. I czy gdzieś jeszcze? To możemy. Możemy czy nie możemy? Powinno nam wyjść do góry. O. Drzwiczki. Chyba tu jest jeszcze wkręt. Dobrze pamiętam, czy tu już nie będzie? Nie, tu nie ma. No i teraz trzeba to zdjąć, słuchajcie. Nigdy nie pamiętam jak. Na pewno tu nie ma wkręcioka? No nie. Stanę, bo tak jak mówiłem, ja jestem nauczony pracować na stojąco. O. Mamy obranego gościunia. Fajny dostęp do wszystkiego. To jest w ogóle dziwactwo, ten kartonik, no ale dobra. Nawet czyste wężyki, słuchajcie. No i teraz komisyjnie. Jaka jest data na bumbie? Wy już widzicie, ja trochę mniej. 4 lipca 2008. I celem na przykład weryfikacji, no bo pompa mogła być wymieniona, prawda? Celem weryfikacji możemy sobie wyciągnąć przepływomierz. Ale spójrzcie, jakie są wężyki. Czyste. No tam wiadomo, coś tam w nich pływa, ale weryfikacja. I tu by się zgadzało. Spójrzcie na przepływomierz. Też 2008 rok, co prawda 13 maja, no ale wiadomo, pompy produkuje kto inny, przepływomierz produkuje kto inny. Niech on sobie tam na razie leży. No i co? Inspekcja. Słuchajcie. Ważny element jest tu zawór bezpieczeństwa. One potrafią pękać. Ale tu się nic nie dzieje. To jest ten czarny
Walnij w kamerę. Ten czarny element na pompie, który ma przy jakimś tam poważnym oporze przepuścić tędy wodę do tacki. Jest ok. Tu mamy wejście do grzałki, grzałka jeszcze ciepła. Grzałka, jak widzicie, uniwersalna, bo tu ma termiki, ale można by je było też tu włożyć. Wejście do grzałki, cybant siedzi, że nie da się go obrócić, nie ma żadnych wykwitów. Wyjście z grzałki, to samo, cybant siedzi tak, że nie można go ruszyć, nie ma żadnych wykwitów. Zaglądamy do środka, to będzie mi ciężko wam pokazać. Tam jest zawór, trójdrożny zawór wody, biały taki tam widzicie w środku. Coś tam widzicie. Ale on wygląda, że jest ok, bo wszystko tutaj płynie dobrze. Przepływem wody nie ma problemu. Po odkamienianiu, bo przed odkamienianiem on nie chciał robić kawy. Tu macie, często też się wyciek pojawia, wężyk, który idzie od zaworu wody do dyszy. Słuchajcie, wszystko tu wygląda dobrze. To jest ekspres, który jest pozbawiony uszczelek. W takim sensie, że wszystko jest, zresztą w Saeco głównie tak jest. Wszystko jest na wężykach w plecionce, zbrojonych nazwijmy to. I wszystko jest na cybantach. Więc jeśli jest wszystko z tymi cybantami ok, to się ich nie wymienia, słuchajcie, bo nie ma to sensu. No to się nie poluzuje samo. To się nie poluzuje samo. W nowszych Saeco, takich 5-latkach, jest niestety ten problem, że te cybanty są za słabo zaciśnięte. I to wam powie każdy serwis. Coś jest na rzeczy, czy fabryka się wtedy zmieniła, one są chyba produkowane w Rumunii, że bardzo często te cybanty są źle pozaciskane i po jakimś czasie te ekspresy zaczynają cieknąć. Kurna, powiem wam, że ten ekspres wygląda nad wyraz dobrze. Zobaczcie, jak to się kiedyś robiło. Osłonięta elektronika. Na wszelki wypadek, tak? Tu tak naprawdę, no co, no tu sypiecie kawę, tutaj woda nie ma dostępu. Tak się to kiedyś robiło. Kiedyś te sprzęty, to jest dobry przykład. Tu tekturka osłaniająca wężyki, żeby nie tarły, tak mi się wydaje. Przepływomierz to zaraz będziemy czyścić. No słuchajcie, można. Tu jest woda, ale to ja porozlewałem. O, tu coś widzicie. Jakiś kawałek plastiku został. To ja tu porozlewałem, jak przechyliłem go z wodą. Okopcona trochę elektronika, ale to nic nie znaczy. Można to przetrzeć. No słuchajcie, wygrzewany przez lata ten ekspres. To jest suchy ręcznik, żebyście tutaj wodą nie smarowali. Kiedyś te sprzęty były naprawdę lepsze i to widać. Tutaj jest drobny syfek, słuchajcie, ale to przy wkładaniu zbiornika się rozlewa woda, to ona paruje, ona się tu kondensacja, tak? Kondensuje, skrapla. No i co? No i został nam ewentualnie do obejrzenia młynek. To wiadomo, się ślimaczy. Tu zaraz odkurzymy. To się zawsze tak ślimaczy. Ta guma reaguje. To nie jest tak, że kawa jest jakaś słaba, czy ktoś tu coś wlał. Nie zdziwcie się, jak sobie rozbieracie młynek w wiekowym ekspresie. Kawa reaguje tak z tą gumą. No w kawie jest tłuszcz, są olejki przez lata, a tutaj mamy 15-letni ekspres. Trochę się tego uzbierało. To do wyczyszczenia. Młynek do odkurzenia. Tu jeszcze mamy tłoczek z młynka. Dobrze, że go zobaczyłem. No i co? Słuchajcie, żeby wam tu nie hałasować, jeszcze odkręćmy końcówkę zaworu. Zobaczmy, jak tu sytuacja wygląda na froncie. Dwa wkręty. Bo to jest tylko tutaj, to nie jest jako taki zawór wody, tak jak w nowszych Saeco, typu Incanto, typu Liryka. To jest nasadka. Sam zawór widzicie tutaj. Jego się wymienia, jak się zepsuje, ale on tu naprawdę widać, że ktoś albo ten ekspres mało używał, albo o ten ekspres bardzo dbał, bo tu jest wszystko tip-top. No ten syfek tutaj no normalny, ale słuchajcie, powiedzielibyście, że on ma 15 lat ten ekspres, widząc czasami ekspresy u mnie na kanale? No nie powiedzielibyście. Te uszczelki oczywiście do wymiany, także słuchajcie, idę tak, przede wszystkim umyć tą wylewkę w środku, przedmuchać ją strzykawą, najpierw ją wymoczę. To umyję na ile się da, bo to generalnie jest ściemniałe od kawy, ale tylko kolor, słuchajcie. Wymienię uszczelki.
No i co? No i ważna rzecz. Czekajcie, trochę tu porządku. Umyję zaparzacz. Rozbiorę głowicę. Toście już widzieli na niejednym filmie, więc zresztą rozbierzmy tą głowicę jeszcze tu. 2 wkręty. Bo to jest sekund 5. Jeszcze stary czarny zaparzacz bez tych żółtych wstawek. Na bańce z prężynką i kulką, zaworem kulowym, czyli kuleczką w środku, zaraz to zobaczycie. Ściągamy końcówkę głowicy na bok. Wyciągamy sobie sprężynkę, może dam bliżej trochę, bo po co tu moja gęba na pierwszym planie. Wyciągamy z głowicy sprężynkę na bok, tu w środku jest kuleczka. O, wypadła. Ale ta kuleczka jest, słuchajcie, w miarę czysta, patrzcie. Dobra. Kuleczka na bok. One giną, one są przezroczyste, więc lepiej, żeby się nie poturlała, bo już się nie znajdziecie. No i co, musimy wypiąć głowicę. To już wam kiedyś pokazywałem. Tu są takie zapadki. O, widać tutaj taką trójkątną zapadkę. One są tu i z drugiej strony. Je trzeba powciskać. To jest wyginający się plastik po prostu. Nie wiem, czy w tej pozycji mi się to uda, bo nie bardzo jest to jak pokazać, ale trzeba je wszystkie wcisnąć, żeby głowica poszła w dół. To oczywiście do mycia. Stara uszczelka, wiadomo. Ja wam pokażę nową dla porównania. Patrzcie. No widać różnicę, nie? To co do grubości to ciężko będzie coś pokazać. Ona jest głównie zryta z tej strony. No zaraz tu pójdzie nowa po myciu. I odkręcamy jeszcze sitko i ciekawe jak będzie wyglądało sitko. Wkręt na bok, żeby nie zginął, bo to jest stożkowy. I to jest to. Widzicie, ten ekspres nie ma absolutnie żadnego programu czyszczenia tabletką czyszczącą. Więc sami widzicie. O, teraz ładnie wyostrzyło. Z tej strony niby ładne, no bo tu brudek jest, ale zdejmijmy go. Z tej strony niby ładne, tak widzicie je na zaparzaczu, a tu taka muka do wyczyszczenia. To naprawdę już, jak patrzę pod światło, jeszcze jest drożne, ale wiele kawy to już to nie przepuszcza. To wszystko do mycia, także słuchajcie, to wylewka, gumka do młynka, sitko plus zaparzacz, plus oczywiście ta osłonka wylewki, to też umyjemy. Robimy pauzę, ja idę to wszystko poczyścić. No i za chwilę się widzimy. Słuchajcie, pomyłem to wszystko. Oczywiście, gdzie to okienko się podziało? Pomyłem to wszystko. Przy okazji klosz, jak już byłem przy zlewie, no trochę był żółty, już nie jest. To wszystko pomyte. Wylewka wymyta. Jak ja to myję? Pinam się tutaj strzykawką. Tu. Tutaj ten element jest niewykorzystywany. No i tyle. Nie odkurzyłem jeszcze młynka, ale to już zrobimy w ekspresie. Wsadźmy ten młynek z powrotem na razie, żeby on tu tak nie wisiał na tych przewodach. Standardowo. Tu jest tylko ważne, może wam zwrócę waszą uwagę. W tych ekspresach młynki były z miernikiem obrotów. Tu widzicie, jest wtyczka wpięta. Zaraz wam to przybliżę tutaj, sytuację na froncie. Jedziesz. O, właśnie się wypięła, widzicie? Bo nie ma zapadki. Tu jest przewodzik i on musi być tu wpięty, inaczej wam od razu błąd młynka wyskoczy. Tu jest taki układzik elektroniczny. No i tak to działa. Proszę państwa, włóżmy ten młynek tutaj z powrotem, niech on sobie tutaj siedzi, żeby się nie gybał. No właśnie, chłopie. Nie rób scen. Dobra, będziemy to zaraz rozplątywać. Coś mnie żre w ucho. Dziewucho, nie żryj mnie w ucho! Trochę chyba jesteśmy za bardzo w tą stronę, dobra. Wylewka czysta i puszysta. Gumka. Trzeba to powycierać. Przynajmniej te elementy, które nie powinny być mokre, na przykład gumka młynka. No pamiętacie jaki to był ślimak? Ona się nie domyje idealnie, bo to już jest wrośnięte. No ale
Widać chyba różnicę w przeciwieństwie w stosunku do tego, co było przed chwilą. Gumka na razie na bok. Załóżmy, przybliżmy, złóżmy zaparzacz. Jeszcze go tu trzeba trochę powycierać. Jest już umyty. Jakieś tu jeszcze pozostałości kawy powyciągać. Profesjonalne narzędzie, patyczek do uszu. Do uszów, jak niektórzy mówią. Patyczek do uszów. I co? I co? Głowica. Gdzie ta moja uszczelka nowa? Nakładamy o-ring. O-ring od razu maziu. Bez perwersji. Tak, żeby był natłuszczony. Siteczko komisyjnie. Obie strony. No jest różnica, nie? No jest. No wiem, że jest. Teraz ta śrubka, którego nie mieliśmy nie zgubić, trzeba go znaleźć. Przyłapać paluchami, dokręcić wkrętarką. Głowica. Podjedźmy wyżej, bo wy nie widzicie tego, co powinniście widzieć. Kuleczka do środka. Sprężynkę też można przetrzeć. Ja ten ręcznik rzuciłem. Sprężynka. Ważna rzecz. Ona jest taka stożkowa, ta sprężynka, widzicie? Może na czarnym tle czarna sprężynka słabo widać. To zawsze tym węższym końcem do dołu. Tak to się składa. I teraz jak tutaj wykminić, jak ta głowica tu idzie? Musicie sobie wziąć tą głowicę głowicy. Tu też jest o-ring, też go warto przesmarować. I generalnie poza Saeco Exprelią, czyli tym otwieranym z przodu, wszystkie zaparzacze są składane tak samo. Czyli jak macie tutaj sprzęgiełko, to wylewka idzie też w tą stronę. Tą samą. O. Więc przymierzamy sobie tu, żeby się zgrały otwory na wkręty. Czyli głowica idzie tak. No oczywiście teraz musimy to odjąć. Cyk pyk musi zrobić. Zakładamy. Szukamy dwóch tych długacznych wkrętów. 1 i 2. Zakładamy murogacza. No i dokręcamy, słuchajcie. Dzisiaj spokojniejszy film, bo jestem tak styrany, że nawet nie mam siły tej swojej chaotycznej energii dzisiaj pożytkować na film. Powiedzcie, czy takie spokojniejsze, ale dłuższe, czy jednak mój znak filmowy chaos, ADHD, co wam się bardziej podoba. No tu jest konwencja bez dubli, ten film pójdzie jako bez dubli. Więc tu po prostu widzicie moją pracę. Zaparzacz mamy złożony, przejdziemy do jego smarowania za chwilę. Teraz tu załóżmy nowe o-ringi na końcówkę. O ile je mam. No ale myślę, że mam. Jeden. I drugi. Od razu go naciągamy. Drugi też zakładamy. Standardowa procedura. Posmarować. Może załóżmy od razu tą końcówkę, ale najpierw sobie tu psiknijmy. Przybliżenie. Bo jak założymy końcówkę, to już tu się nie dostaniemy od środka. Odpalamy elektryk, szczota. Świetny sprzęt. Naprawdę. Mistrzostwo świata. Game changer, jeśli chodzi o mycie takich rzeczy. Przykładacie, on ma wbudowaną baterię, ładuje się po USB-C, co też ciekawe. Naprawdę nie rysuje, ma jeszcze takie, spójrzcie. Takie końcówki, takie, można to zgubić, na przykład tak jak ja teraz. O Boże! Bo ta głowica jest ściągana. Także, no powiem wam, 100 to kosztowało. Warte każdej złotówki.
Dobra, tu mamy wytarte. Tutaj ten o-ring, na ile możemy, też przesmarujmy. Wnętrze zaworu też trochę smaru. Ręce warto wytrzeć, bo zaraz będzie cały ekspres usmarowany. No i wjeżdżamy z gościem. 2 wkręty. Najlepiej nie zardzewiałe, a te takie nie są. Zakładamy. Zakładamy. Szukamy wkrętarki. I tutaj zawsze to będę jak mantrę powtarzał z wyczuciem, bo tu ukręcić. To się powinno robić w ogóle, jak nie macie wprawy, to róbcie to śrubokrętakiem, śrubokrętem. Bo przekręcicie gwinty, to wiele się tam nie stanie, ale jak oba przekręcicie, to się nie będzie trzymać. Tą stronę mamy z głowy, jeszcze tutaj można trochę podszczotkować. To i tak będzie jeszcze szlif zbierało. Ostatni. No ale jak mamy to na wierzchu. Dobra. To teraz wylewka, słuchajcie. 2 o-ringi. Dingi, dingi, 2 o-ringi. No gdzie wy jesteście, chłopaki? Jeden. Ten za duży. I drugi. Nakładamy na wężyk. Tędy płynie kawa. Tym teflonowym, jedynym wężykiem na uszczelki w tym ekspresie. Bo mówiłem, że są tylko cybanty. Tędy płynie kawa. Tradycyjny maziaj. Kombinerki, żeby sobie węża przytrzymać. Zawleczka. Kam, kam, kam. No i wcicha. Tak, żebyście coś widzieli. Chciałbym wam to pokazać. Czy się to uda, nie wiem. No wciskacie w otwór. Nie będziecie tego niestety chyba widzieć. Do tego otworu, żeby weszło. To wejść nie chce. Czy tu został jakiś o-ring? Nie. Tu się trzeba trochę namęczyć, żeby jeszcze tą zawleczkę włożyć. O! Widzicie? I teraz tu wjeżdża zawleczka. Miejmy nadzieję, że wjedzie. Ale to się zaraz okaże. No właśnie, tak jak chcę wam to pokazać, to nie jest łatwo. Nie ściskajcie za mocno tutaj tego teflonowego wężyka, żeby go nie zgnieść. No, bo to mi się wycofuje, słuchajcie. Dobra, muszę to zrobić po swojemu. Ajajajajajajaj. Podejdzie ktoś mi włożyć ten o-ring, tą zawleczkę tu? Zapraszam. Zapraszam trzecią rękę. Dajcie mi kawałek ręcznika, bo już ten wężyk jest cały tłusty. Kurna, będę się z tym pierdzielił. No nic, ale musi... Zamysłem filmów bez dubli jest, żebyście widzieli, jak to wygląda, no więc właśnie widzicie. No kurde, wychodzi to. Wychodzi to. Cóż tam się stało? Ktoś coś przydzwonił? Czy jak? Czy co? Czy gdzie? No proszę cię, nie rób mi tych scen takich. Ej, Coco Jumbo i do przodu. O! Jest dla mnie nadzieja, słuchajcie. Muszę sobie tu tutaj włożyć. Już się zdenerwowałem, już mi się ręce trzęsą, a wy się siedzicie i śmiejecie ze mnie. 2 godziny później. Jakoś ostatnio mi to sprawniej poszło. Kamera. Trema. Żartuję. Nie włożę tego, słuchajcie, dzisiaj. Nie włożę tego dzisiaj. Niestety. Albo istety. O, jest plan. Jest nowy plan. Jest nowy gry plan.
Czemu to wypycha? Czy tu jest jeszcze jedna uszczelka, słuchajcie? No nie. No nie ma. Jednak przydaje się czasami druga osoba. Dobra. Jest nadzieja. Ole. Ole. Bądźcie ze mnie dumni. Sposobem. Panie, to trzeba sposobem. 35 minut nagrania. No, działamy. I tak jak wspominałem wcześniej, te 3 zatrzaski. Spójrzcie, tam w środku widać ten i ten. Wchodzą, tu są takie otwory. Jeden, drugi. No i trzeba to wcisnąć po prostu. Tak, żeby ładnie weszło. O. Dobra. To mamy. Ja odkurzę ten młynek za pamięci. Więc zróbmy hałas. Młynek powiem wam też dobrze wygląda. Guma do młynka. Patrzcie. Całkiem dobrze wygląda ten młynek. W ogóle ten ekspres dobrze wygląda. No i co? Będziemy go ubierać. To mamy tą całą obudowę. Sobie umyjmy. Estetyka pracy też jest, słuchajcie, ważna. Jeśli już mamy to, wiadomo, to nie ma kontaktu z kawą, nie musimy tego robić, ale jak już mamy tą obudowę zdjętą, no to no wstyd, kurna, nie przetrzeć chociaż tego. Ja nie mówię, że będę to nabłyszczał, polerował, no ale nie wygląda lepiej? Jeszcze w ekspresie przetrzemy ten kurz, taki kurz podstawowy. Jeszcze przepływomierz, do którego zajrzymy, ale to za chwilę. Słuchajcie, to nas nic nie kosztuje, zajmuje 5 sekund, a nawet jakby ktoś chciał sprawdzić waszą robotę, no jasne, jest to do obronienia, no nie musicie tego kurzu tu wycierać, no bez perwersji, ale nie lepsze to robi wrażenie, jakby ktoś tu zajrzał tak, a zobaczcie, czy serwis naprawdę coś tu robił. No. No ale wężyki to są ideolo, powiem wam. Nie ma się tu do czego przyrąbać. A z tego co wiem, ten ekspres nie był na serwisie. Tu się poleje, niech się poleje. A nam chodzi o to, żeby zajrzeć do pana przepływomierza. Znów was zbliżę, byście trochę lepiej widzieli. O, tu jest trochę brudu. Więc jak jest trochę brudu, to w czasie tego brudu pozbyć. Proste. Uszczelka na bok. Nie mocząc oczywiście. Piuk, piuk. Nie mocząc oczywiście. Nie widzicie elektroniki, która jest zaszyta w tym gniazdku. Tu. Dobra, to jest mokre, to jest suche. Kto mi tam dzwoni? Kto tam już do mnie pisze? Nie mam czasu teraz. Teraz to ja ekspres naprawiam, panie kochany. Wiatraczek. Wnętrze. To jest zawsze taki osad, słuchajcie, to nie jest jakiś straszny syf. To jest osad. No ale trzeba go zebrać, jak już mamy to na wierzchu. Wycieramy. To co tu musiało być przed odkamienianiem? Pewnie było grubo. Wiatraczek do środka. Test wiatraczka. Zapiernicza. Uszczela. Uszczelę też tradycyjnie trochę maziuj. Trochę mazutu. No i zapinamy gościa. Macie oznaczenia, jak nie zapamiętaliście. Macie zawsze na przepływomierzu oznaczenie. Widzicie? Strzałka. Tu jest do góry, czyli wyjście.
na drugim nie ma, czyli wejście. Górne to wyjście, czyli do dolnego idzie wężyk od pojemnika na wodę, a do górnego idzie wężyk od pompy, a raczej do pompy. Dobrze zapnijcie, nie zapomnijcie o wtyczce. Do środka on tu ma takie dwa pipki i tam są takie otwory. To wam musi wskoczyć, żeby się nie... Ja to dobrze wpiąłem. Teraz się zastanawiam. Wyjście do pompy, tak. Żeby się nie telepał ten przepływomierz, on musi wam tam wskoczyć. Niech ja jeszcze spojrzę. On idzie tak, czyli on idzie tak. Dobra. Dobra. Trzeba to wcelować na oko. Czasem idzie, czasem nie idzie. Coś mi się tu nie podoba. Nie, no jest ok. It's ok, it's alright. Kurde no. Proszę cię, wejdź. Zrobię sobie trochę światła. Nie będę tej wielkiej landary zapalał. Wtedy będę cokolwiek widział, nie? Albo i nie. O. O. Nie, bo ty bardziej w tą stronę. O, wskoczył, widzicie? Siedzi tam. Tam, gdzie siedzieć powinien, to siedzi. Jedziemy w dół. Tą stronę mamy z głowy. Wracamy po obudowę. No i słuchajcie, zakładamy obudowę. To tu. Teraz się zaczyna gibanie, żeby to wpasować. Tu są takie, o, widzicie, te takie, tu, to wam musi tutaj wejść w takie, w takie, o, widać, tu taki pipek jest, to wam musi tu wejść, zgrać się i wtedy wam się ładnie obudowa złoży. To wszystko tu od góry widać, więc można sobie pocelować i już weszło. Patrzcie, jak mi czasem pójdzie nawet coś sprawnie. Przykręćmy. I teraz tak, jak nie macie wkrętów, to te zardzewiałe wkręcajcie w miejsca, gdzie ich nie widać, ale nie w miejsca, gdzie mają kontakt z wodą. Ja mam te wkręty, więc nie będę wkręcał tych zardzewiałków. No ale to jest taki tip. Wymieniajcie zawsze na ładniejsze te wkręty w miejscach, gdzie jest kontakt z wodą, no bo tam pracuje korozja, erozja, ambrozja. Co sobie tam wymyślicie? Niby to są wkręty z nierdzewki, ale no to jest woda, to jest kawa. Nie, no nie będę ręcznie tego kręcił, bo oszaleję. To jest woda, ale to jest też kawa. A kawa jest kwasem. Nie jakimś mocnym, ale jest kwasem. Teraz by wypadało, żeby nie zapomnieć. Do tego będziemy mieli dostęp po złożeniu, więc nie będę go na razie mył. Żeby nie zapomnieć założyć przed nałożeniem góry, założyć drzwi. Tu można sobie jeszcze wygrzebać te resztki kawy, bo potem się tu nie dostaniemy. Załóżmy sobie drzwi, bo teraz będzie nam najprościej. Z tymi drzwiczkami to też tu jest zabawa. O, no patrzcie, jak ładnie złożył, prawda? Można oddawać. W tej pozycji to ja tego w życiu nie włożę. Więc wybaczcie, ale to nie są drzwiczki od tych. O. No jeszcze górą nie wskoczyłeś, chamku mały. Właśnie. Coś się tu nie despacito. Coś się tu nie despacito. Ewidentnie. O. Widzicie? Pasito, pasito. Dobra. To teraz skręcamy górę. Czyli odwracamy kolejność. No proszę cię, nie rób tymi scenów.
Nie rób tymi scenografii. Z wyczuciem, powtarzam się, nie na pałę, nie na hama, to tylko plastik, ABS w sumie, z tego co się orientuję. Ja od razu, ponieważ widziałem jak ta kawa się mieli, trochę skręcę młynek. Mam taki kluczyk dostajecie razem z ekspresem, bez tego. To mam włożone tu po prostu, żeby mieć to już wytrenowane. Ja trochę ten młynek skręcę. Teraz skręcam młynek, powinno się skręcać podczas pracy, ale jest odkurzony, więc jest pusty. Ale nie róbcie tego w domu. Rozkręcać regulację możecie na stojącym młynku. Ale skręcać, w nim jest kawa, trzeba na pracującym, bo łamiecie regulację. Tu jest śrubka z podkładką, to pamiętacie. Wkręt. Więc go tu dajemy dziada. Góry na razie nie będziemy zakładać. Sprawdzimy jak ten ekspres chodzi. Mamy. Może ty tu. No i co, słuchajcie, mamy ekspres złożony. Tackę gdzieś posiałem. No, leży w tempaku. Wyleję z tej tacki wodę. Mamy tradycyjny już hopper z napoju z magnezem. Wywalmy fusy. Przetrzyjmy to. Zróbmy tak zwaną kołderkę, żeby sprawdzić, co tu się będzie działo. To wam już pokazywałem. Za chwilę. Wody trochę jeszcze mamy, więc go tutaj. Zasilando. Go tutaj. Może nie wybuchnie. Zaparzacz też by się przydał właśnie. Zaparzacza na razie, słuchajcie, nie smaruję, bo jak skończę testy, to ja go opłuczę i dopiero nasmaruję. Chodzi o to, żeby do tego smaru od razu się tu kawa nie poprzyklejała. Robię to zawsze na końcu. Zaparzando. Najlepiej jak prosto włożycie. Siedzi. No i teraz fusy. Pyk go. Nie ma na co czekać. Nie ma się co zastanawiać. Ja nie widzę jakie mruga zielona kontrolka, czyli jest git. Szklanica. Trochę zbliżymy. Trochę sobie w tym czasie tu posprzątam. No i co ty tam zeznajesz? Nagrzewasz się, to mi chcesz powiedzieć. No ciepło. Dyszę można założyć, też jest umyta. No i patrzymy, co się wydarzy. Nie ma wody w wężykach, więc on teraz pewnie zamułę złapie. Tak właśnie jest. I teraz trzeba go odpowietrzyć, czyli tu ściągawka na wodę, czyli w prawo. On się w tej chwili odpowietrzy. Jak widzicie, leci powietrze, para. Przez grupę, przez zaparzacz ekspres się nie odpowietrzy. Natomiast tędy ma dużo łatwiejszą drogę i się odpowietrzy. Teraz już powinna według moich obliczeń woda pójść, ale mogę się mylić. Łapka w górę. No to co? Podregulowałem trochę młynek. Czy on znowu zawstydzi nowe ekspresy? Czy on znowu... Tu się nie przejmujcie, że takie fafruście lecą, to są jeszcze resztki po czyszczeniu wylewki na ciepło. Zawstydzimy znowu. Nowoczesne ekspresy za grube pieniądze. Te ekspresy były chyba po 1300 zł, jak były produkowane. Nie poprawcie mnie, mogę się mylić. Szklanka, no... U mnie są te szklanki testowe brudne, nie będę ich mył co chwila. Jedziemy wyżej. Ciekaw jestem. Zbliżenie na szklanicę. Leci.
mieli, nie oszukuję. No ja myślę, że ta pierwsza kawa jeszcze może nie być taka wymierna, bo młynek był odkurzony. I tak zresztą jest. Zastopujmy ją, zróbmy jeszcze jedną, ale zobaczcie, jak ta krema się rozdziela tu na dole, widzicie? Jak ona opada. Zaraz wam to pokażę z bliska. Wytrę tą szklankę, może będzie bardziej przejrzysta. I teraz zrobimy kawę, że tak powiem, popisową. Woda ci się skończyła, tak? Czy fusy chcesz, żeby ci wyrzucić? Woda się skończyła. No to słuchajcie, idę szybko po wodę, zaraz wracam. O co ci chodzi? Co ty tu za światełko pokazujesz? Zielone, czerwone. Co jest? Bo nie wiem, o co chodzi. Fusy? Za grubo jest ta kawa zmielona, ja to już widzę. Dobra, fusy opróżnione, natomiast mamy za grubo kawę zmieloną. Ja chyba w złą stronę przekręciłem młynek. No to teraz na pracującym właśnie tak się to robi. Czyli odpalamy. Tą kawę olewamy. Zaraz ją przerwiemy. Zresztą niech się zaparzy. Chociaż trochę. Jak widzicie, problemu z wylewką już nie ma. Ładnie się leje 2 strumieniami. Starczy. Teraz kręciłem na pewno w dobrą stronę. Więc fusy powinny, ja te stare wysypię. Wody w pojemniku nie ma. Jedziemy. No i patrzymy, co tu się wydarzy. Myślę, że kawa wygląda zacnie. Jak widzicie, na dole aż się buja ta esencja, ta czarnucha taka. No i co, słuchajcie? Mamy to. Ja go składam, ja go myję. Kanał Coffee Doctor, mówił do was Bartek. Dajcie łapkę w górę. Tak wygląda ta praca na spokojnie. Jak trochę jestem zmęczony, jak nie mam siły się śpieszyć. Powiedzcie, czy bardziej wam się taka spokojna praca podoba, czy jednak ta moja wariacka, taka chaotyczna dynamika. Saeco X-Small, fajny ekspres. Jak widzicie, piękną, mocną kawę zaparzył. Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie, zasubskrybujcie. Pozdrawiam was. Smacznej kawki. Kolejny odcinek bez dubli. Miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.